Zaczynamy. Cześć Michale. Czy ty mnie słyszysz? Witam. Tak, słyszę bardzo dobrze. Super. Możemy zaczynać? Jak najbardziej. Dobra. Trochę cię zapowiedziałem, nie wiem czy słyszałeś, na koniec rozmowy o sztucznej inteligencji, bo moim zdaniem nasza rozmowa wcale nie jest taka bardzo odległa od tego tematu. Zaraz tobie i słuchaczom, widzom wytłumaczę, ale najpierw cię przedstawię. Przed państwem profesor Michał Wszoła, polski lekarz, chirurg, transplantolog i człowiek, którego podziwiam od lat wielu za to, co robi. A to, co robi, jest prawdziwie kosmiczne, a mianowicie drukuje narządy, konkretnie trzustkę. Krok po kroku obserwowałem pracę, Michale, twojego zespołu od wielu lat i jestem jej ogromnym fanem. Szanowni Państwo, bardzo proszę o oklaski na wstępie. Michale, z kolei ciebie witam na Śląskim Festiwalu Nauki. Wiem, że to, co robisz, jest obecne w innym miejscu festiwalu także, ale bardzo się cieszę, że znalazłeś czas na to, żeby spotkać się z nami na scenie Nauka to Lubię. Na Nauka to Lubię znajdziecie Państwo przynajmniej 3 materiały o tym, co zespół profesora Wszoły zrobił. I już nie przedłużając, bo czas biegnie, Michale, czy gdyby dzisiaj zaszła potrzeba przeszczepienia komuś trzustki, którą ty drukujesz, komuś, mam na myśli osobę, człowieka, czy to by zadziałało? Na tak zadane pytanie muszę powiedzieć, że tak, to by zadziałało, prawda? Natomiast to na pewno nie jest ten moment, w którym moglibyśmy jeszcze wykonać takie przeszczepienie u człowieka. Ja wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam, bo nie zdążyłem się przywitać. Dziękuję Tomku za miłe przedstawienie. Natomiast sprawa wygląda tak, że doświadczenia, które prowadzimy, to jest projekt, który trwa od 8 lat już. My kończymy w tym momencie fazę badań na dużych zwierzętach. Te wyniki są rzeczywiście bardzo dobre i pokazujące, że jesteśmy gotowi do transferu tej technologii do człowieka, czyli do rozpoczęcia tak naprawdę badania klinicznego. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że od momentu, kiedy powiemy, mamy przeprowadzone badania i jest proof of concept, że to działa, no to do momentu, kiedy rzeczywiście będziemy mogli bezpiecznie wykonać taki zabieg u człowieka, jest daleka droga. Pamiętajmy, że my przez te ostatnie 8 lat stworzyliśmy całkowicie coś, co nie istniało na każdym etapie. Bo my od biomateriałów przez sposoby izolacji pewnych frakcji komórkowych, przez sposób, w jaki drukować ten narząd, w jaki sposób go przeszczepiać, w jaki sposób go przechowywać. To są wszystko rzeczy, gdzie to... Ja też bardzo dziękuję właśnie, że powiedziałeś, że ja drukuję, ale tak naprawdę to nie ja, tylko cały zespół, bo to jest wiele osób w to zaangażowanych. Projekt był rozpoczęty przy współpracy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Netnickiego, Politechniki Warszawskiej, spółki Medispace, więc wiele tych zespołów było w to włączonych. Teraz od 2019 roku powstała spółka Polbionika, która dalej prowadzi ten projekt z zamiarem właśnie przeprowadzenia badania klinicznego i rzeczywiście jesteśmy na etapie, że możemy zacząć przepisywać tą naszą wiedzę, czyli tą R&D, jak to się mówi, na proces procedur, które możemy wykonywać. Czy mnie słychać? Dobra, teraz mnie słychać. Dobrze, całe szczęście. Michale, w 5 słowach powiedz, czy ja to dobrze rozumiem? Pobierasz od kogoś komórkę, na przykład skóry. Robisz z nią różne manewry, to jest powiedzmy sprawa drugorzędna, po czym ona się staje komórką wyspy trzustkowej. Namnażasz ją, jak? To jest pewnie tajemnica firmy, po czym zyskujesz no nie 2 czy 3, tylko jakąś tam ogromną grupę tych komórek, następnie wkładasz je do urządzenia i tak jak drukarka 3D drukująca plastikiem, ty drukujesz tymi komórkami, nakładasz warstwę na warstwę, tak że powstaje cały narząd. Narząd, który po wszczepieniu po prostu działa. Czy to tak jest, czy to zbytnio spłuciłem? Powiedz o tym po kolei, jak to się dzieje i co ty robisz.
W ogólnym zarysie masz rację. Tutaj trzeba wdać się w parę szczegółów technicznych, żeby lepiej to wyjaśnić. Oczywiście po pierwsze, z jednej strony mamy biomateriały, które imitują naturalną macierz zewnątrzkomórkową. Macierz zewnątrzkomórkowa to jest ta warstwa, która znajduje się w każdym narządzie miąższowym, która łączy ze sobą komórki, prawda? Bo komórki mają pomiędzy sobą taką zaprawę, która je ze sobą łączy i scala, tworząc cały narząd. W tej macierzy również przebiegają naczynia. Więc jednym elementem i całym dużą częścią projektu było opracowanie biomateriałów, które będą po pierwsze zgodne i odpowiednie dla komórek, biomateriałów, które na początku są pod postacią płynną, a następnie po drukowaniu zamieniają się w ciało stałe. To był jeden element. Drugi, ten element komórkowy jest bardzo istotny i on się składa tutaj z kilku elementów. Po pierwsze, my z krwi pobieramy, izolujemy komórki śródbłonka, takie wstępne jeszcze, czyli te progenitorowe komórki, z których powstają komórki śródbłonka. Ze 100 ml krwi od człowieka jesteśmy w stanie wyizolować taką ilość komórek, która będzie wystarczająca do zasiedlenia całego narządu, który chcemy wydrukować. Dodatkowo pobieramy biopsję skóry. Z tej biopsji skóry izolujemy fibroblasty i te fibroblasty po pierwsze, one również są wykorzystywane do budowy całego narządu, ale drugie, to co powiedziałeś, wykorzystywane są również, one są reprogramowane w kierunku komórek macierzystych i z tych komórek macierzystych następnie są one przekształcane w kierunku komórek produkujących insulinę i glukagon. I tutaj jeszcze bardzo ważna uwaga, dlatego że ten etap transformacji komórek macierzystych w kierunku komórek produkujących insulinę i glukagon, on ciągle jest na etapie, bym powiedział, badań i nie nadaje się do wdrożenia do fazy klinicznej. Dlatego my te nasze rozwiązanie podzieliliśmy na kilka etapów. Nazwaliśmy to bioniczna trzustka 2.0 i bioniczna trzustka 3.0. W bionicznej trzustce 2.0 zamiast transformowanych komórek macierzystych wykorzystujemy wyspy trzustkowe, które są pobrane w przypadku pacjentów z cukrzycą, no bo to jest rozwiązanie dla osób chorujących na cukrzycę, to w przypadku pacjentów z cukrzycą typu pierwszego ciągle jeszcze to będą wyspy trzustkowe pobrane od dawcy zmarłego, natomiast w przypadku pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki, bo to jest druga jednostka chorobowa, dla której to rozwiązanie jest przygotowywane, jest z własnych wysp trzustkowych pobranych z własnej trzustki pacjenta. I tak naprawdę dla tej grupy to będzie ta trzustka 2.0 będzie już ostatecznym i docelowym rozwiązaniem. My nic już nie będziemy innego w tej grupie pacjentów proponować. Natomiast wchodząc do badania klinicznego właśnie zaczniemy jeszcze, nie będzie transformowanych komórek macierzystych, tylko będą te całe wyspy trzustkowe. To wynika z tego, że zanim my będziemy mieć gotową technologię i przepiszemy ją na taką skalę, bo to chodzi o transformowanie miliarda komórek. To nie chodzi bo zupełnie co innego jest transformować kilka tysięcy komórek, żeby wyleczyć mysz z cukrzycy, a zupełnie co innego przetransformować miliard komórek, żeby wyleczyć człowieka z cukrzycy. I tak naprawdę ta skala ma znaczenie. Nam potrzebne są jeszcze 2 czy 3 lata, żeby stworzyć protokoły, gdzie będziemy mogli te komórki przetransformować właśnie już na tak dużą skalę. Niemniej jednak ja jako lekarz, jako chirurg wiem, że to w tym momencie już są pacjenci, którzy są chorzy, którzy potrzebują tego rozwiązania i nawet taka trzustka 2.0 jest w stanie pomóc dużej grupie pacjentów. Czy ty jesteś w stanie sobie wyobrazić? Pewnie tak myślę. W zasadzie o tym rozmawialiśmy ostatnio, więc wiem, że tak, ale w jakiej skali moment, w którym w zasadzie problem z cukrzycą zniknie?
W tym sensie zniknie, że po prostu bez potrzeby czekania na transplantację od dawcy zmarłego, każdy, kto będzie potrzebował, będzie mógł sobie, to znaczy w szpitalu mu wydrukują w zasadzie jego własną trzustkę. Czy ta perspektywa to jest kwestia lat, czy to jest kwestia dekad? Ja bym powiedział, że to jest perspektywa pewnie w okolicach 10 do 15 lat. Natomiast ja tutaj również uważam, bo jak zaczyna się wchodzić w szczegóły, a tutaj te szczegóły są niestety istotne, to nagle okazuje się, że cukrzyca typu pierwszego również nie jest homogenną jednostką. W obrębie cukrzycy typu pierwszego można znaleźć różnego rodzaju podtypy. Różni pacjenci różnie reagują na leczenie. I patrząc na globalną ilość pacjentów z cukrzycą, których w chwili obecnej wydaje się, bo tak naprawdę też nie ma dokładnych szacunków i ciężko jest to dokładnie oszacować, ale wydaje się, że w okolicach 20 milionów ludzi na świecie żyje z cukrzycą typu pierwszego. Do 2040 roku ta liczba się podwoi, pewnie będzie to w okolicach 40 milionów ludzi. Ale w obrębie tej grupy 20 milionów ludzi jest część pacjentów, u których rzeczywiście ten przebieg cukrzycy jest bardzo ciężki, bardzo chwiejny. Dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego, przez co pacjenci nie odczuwają niskich poziomów cukru, dochodzi do uszkodzenia siatkówki i przez co może to doprowadzić do utraty wzroku. I tak naprawdę ten przebieg jest właśnie różny u różnych pacjentów i uważam, że rozwiązania pewnie będą trochę też dobrane do odpowiednich grup pacjentów. My nasze rozwiązanie i naszą bioniczną trzustkę traktujemy jako rozwiązanie dla tych pacjentów, którzy są najciężej chorzy i których rzeczywiście przebieg cukrzycy jest najtrudniejszy i to jest w okolicach od 10 do 20% wszystkich pacjentów, czyli od 2 do 4 milionów ludzi, którzy powinni mieć wykonane takie przeszczepienie. My robiliśmy ostatnio kalkulacje i wydaje się, że jak wszystko pójdzie dobrze, to tak naprawdę jesteśmy w stanie rocznie przeszczepiać 100 do 150 tysięcy bionicznych trzustek rocznie. Czyli w przeciągu kilku lat bylibyśmy w stanie zaopatrzyć wszystkich pacjentów, którzy rzeczywiście potrzebują tych najciężej chorych. Natomiast myślę, że znajdzie się parę innych jeszcze rozwiązań, które doprowadzą do tego, że cukrzyca przestanie być problemem i wcale, pomimo że oczywiście chciałbym, żeby ta bioniczna trzustka to było jedyne i najwspanialsze rozwiązanie, ale tak patrząc realistycznie myślę, że to będzie kilka rozwiązań dedykowanych do konkretnych pacjentów. Najważniejsze, żebyśmy my jako lekarze mieli możliwość zaproponowania pacjentowi odpowiedniej terapii, a niestety w obecnej chwili w wielu przypadkach stajemy w pewnym momencie przed murem, gdzie nie mamy jakichś dodatkowych już narzędzi do leczenia pacjenta. Czy ty możesz sobie wyobrazić, albo inaczej zapytam, czy każdy narząd, który mam w swoim wnętrzu, może być wydrukowany zgodnie z tym, powiedzmy, scenariuszem, przez który ty teraz przechodzisz, ucząc się drukować trzustki? Serce, płuca, wątroba, no cokolwiek. Pewnie jakbyś mnie się zapytał 10 lat temu, to byłbym takim entuzjastą, żebym powiedział, że każdy, ale po ponad 8 latach pracy z bardzo nowoczesną technologią trzeba również poznać pewne ograniczenia. I pewnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie wydrukować wiele narządów, aczkolwiek pewnie wykorzystując trochę inną technologię biodruku niż tą, którą my wykorzystujemy drukując bioniczną trzustkę, bo nasza technologia, bym powiedział, jest dosyć prosta, dlatego że my w cudzysłowie do dużej strzykawki wkładamy mieszaninę biomateriałów razem z tymi komórkami i tak jak ty właśnie powiedziałeś, układamy warstwę po warstwie, czyli to jest tak zwany biodruk ekstruzyjny. Ale jest parę innych jeszcze metod biodruku, wykorzystując właśnie rozwiązania laserowe, które wydają się, że być może będą w przyszłości w stanie pomóc w
drukowaniu innych narządów. Problemem tutaj tak naprawdę jest nie samo wydrukowanie narządu, bo tak naprawdę wydrukować narząd to będziemy mogli każdy, tylko chodzi o to, żeby ten narząd wydrukowany nadawał się do transplantacji i wytrzymał obciążenia i ciśnienie, jakie jest generowane w ludzkim organizmie. I tak naprawdę, szczerze mówiąc, mam duże wątpliwości, czy w przypadku serca byłoby to możliwe, bo rzeczywiście ciśnienia, jakie są generowane w sercu i praca, w jakim ten mięsień pracuje, jest na tyle, bym powiedział, skomplikowane, że wydaje mi się, że my jako ludzie, nawet wykorzystując technologię biodruku, nie będziemy w stanie wytworzyć tak trwałego narządu, który będzie miał za zadanie wytrzymać kilkadziesiąt lat i w każdej minucie przynajmniej 60 do 80 uderzeń na minutę, gdzie w ciągu doby robi się i przechodzimy już w tysiące uderzeń na minutę, czyli cały czas pracujący narząd. Jak to sobie w taki sposób wyobrazimy, to możemy popatrzeć, jak wspaniała jest natura, Bóg, czy ktokolwiek, co stworzył ludzkość i w ogóle wszystkie zwierzęta, że jest wytworzony tak skomplikowany mechanizm i nam przy pomocy technologii biodruku raczej ciężko będzie wytworzyć coś takiego w przypadku serca. W przypadku nerek czy wątroby jest to bardziej prawdopodobne. W zasadzie zrobiłeś podprowadzenie pod moje ostatnie pytanie, które to pytanie zajawiłem na samym początku, czyli wytłumaczenie, dlaczego nasza rozmowa jest bezpośrednio po sztucznej inteligencji, a sztuczna inteligencja była bezpośrednio po tematach kosmicznych, czy w tym bloku kosmos i technologie. Dlatego, że jak mówisz o sercu, że być może akurat biodruk to nie jest odpowiednia technologia z powodu ciśnień i tak dalej, obciążeń. Być może będzie tak, że my kiedyś częściowo będziemy stworzeniami mechanicznymi, a częściowo biologicznymi. Mówiła o tym profesor Przegalińska przed chwilką, o tych powiedzmy nanorobotach małych, które w zasadzie nie wiadomo, czy są organizmami żywymi, czy nie. Mówi się o nich artificial life. Czy ty, patrząc na tą technologię, wiem, że na to jest trudno patrzeć komuś w ten sposób, komuś, kto dzień w dzień od wielu lat w tym siedzi, ale czy ty jesteś w stanie tak się oddalić od tego i popatrzeć w szerokiej perspektywie i powiedzieć, to jest technologia, którą kiedyś będziemy wykorzystywali, być może na Marsie, być może w czasie dalekich podróży kosmicznych, być może to jest rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują przeszczepu natychmiast i to swojego. Być może to jest rozwiązanie w połączeniu z nie biologia z biologią, tylko biologia z technologią. Zdecydowanie jestem fanem wszelkiego łączenia technologii, bo prawda jest taka, że rzeczywistość jest tak skomplikowana i budowa ludzkiego ciała jest tak skomplikowana, że my mówimy o biodruku, ale tak naprawdę jakbyśmy wdali się w szczegóły, to by się okazało, że nawet nasza bioniczna trzustka, która w porównaniu do tego, o czym mówimy, wydaje mi się stosunkowo prostym narządem, ale nawet ona jest drukowana z wykorzystaniem kilku nowatorskich technologii. Ten biodruk jest rzeczywiście najważniejszym elementem, ale my wykorzystujemy również druk 3D i parę jeszcze innych rozwiązań, również jeżeli chodzi o modelowanie, które również było wykorzystywane w celu zaplanowania, jak ta trzustka będzie wyglądała, również z wykorzystaniem właśnie najnowszych programów komputerowych i pewnego wykorzystania sztucznej inteligencji, więc zdecydowanie łączenie kilku elementów, biologia syntetyczna razem z inżynierią będzie w przyszłości. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że to będzie wykorzystywane zarówno w podróżach w kosmosie. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że niewykluczone, jak na przykład w przypadku serca, być może lepszym rozwiązaniem i skuteczniejszym wraz z rozwojem nowych technologii będzie wytworzenie i wydrukowanie już na drukarce 3D jakichś rozwiązań z wykorzystaniem nowatorskich materiałów, wcale niekoniecznie z wykorzystaniem żywych komórek, a umożliwi na przykład zasiedlenie tylko już po wydrukowaniu wewnętrznych komór, które by wyścielały i miały bezpośredni kontakt. Bo tutaj najważniejszym w tym spojrzeniu jest pewne odwzorowanie funkcji, czyli funkcjonalności danego narządu, niekoniecznie samego wyglądu.
Więc ja jak najbardziej jestem fanem zarówno biologii syntetycznej i właśnie rozwoju nowych technologii, jak i łączeń kilku rozwiązań i nie zamykanie się na tylko jedno rozwiązanie, tylko próba spojrzenia szerzej na jakieś zagadnienie i zastanowienie się, patrzenie w taki sposób, że chcemy rozwiązać problem, a nie, że chcemy wykorzystać jakąś technologię. I pod to dobierać dopiero technologię, która w naszym odczuciu umożliwi nam rozwiązanie danego problemu. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Przed Państwem profesor Michał Wszoła, polski lekarz, chirurg, transplantolog. Dla mnie człowiek, który czyni cuda. Życzę Ci wszystkiego dobrego, Michale. Do zobaczenia gdzieś. Ostatnio muszę Państwu powiedzieć, że spotkaliśmy się z Michałem w Londynie. I było to dla mnie trochę zaskakujące. Nie dlatego, że po prostu na chodniku żeśmy się spotkali, tylko na konferencji, na której byliśmy. Przyznam Ci się, Michale, nie przeczytałem do końca całego programu. I nie do końca wiedziałem, kto będzie. Naprawdę to była przemiła niespodzianka, jak zobaczyłem tam Ciebie. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za wizytę w Katowicach, taką wirtualną. Mam nadzieję, że przy okazji najbliższej pojawisz się tutaj osobiście. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla profesora Michała Wszoły. Dziękuję bardzo, Tomkus. Zawsze rozmowa z Tobą jest wielką przyjemnością i intelektualnym przeżyciem, więc ja też bardzo dziękuję i życzę wszystkim dalszego przyjemnego popołudnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci. Wiesz co, miałem taką nauczycielkę, która jak mówiła, że dla niej jest intelektualnym przeżyciem rozmowa z uczniem, miała na myśli coś nie do końca dobrego, ale przyjmuję to, co Ty powiedziałeś za komplement. Dziękuję Ci bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za tą część programu.